Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szok po tych danych. Deflacja w Polsce w 2023 roku staje się realna. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I przypominam, że dzisiaj o godzinie 18 będzie nasze następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi, na które już teraz serdecznie wszystkich zapraszam. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB, który oferuje teraz m.in. akcje ułamkowe. Akcje ułamkowe umożliwiają inwestowanie w niewielką część akcji wybranej spółki, dzięki czemu nie tylko zwiększają swobodę w doborze walorów do portfela, ale również ułatwiają kontrolę nad inwestycjami. Więcej szczegółów w linku w opisie i w komentarzu. Bardzo gorąco to polecam. Andrzej Stefaniak. Szok! Po tych danych deflacja w Polsce w 2023 roku staje się realna. Drodzy Państwo, dzisiaj poznaliśmy ciekawe dane dotyczące europejskiej gospodarki, które moim zdaniem są niezwykle interesujące. Poznaliśmy hiszpańskie dane wstępne, majowe dane o inflacji. Konsumencka wyniosła 3,2 i widzimy, że ona była niższa niż zakładały prognozy. W ujęciu harmonicznym wyniosła 2,9 i też była niższa niż zakładały prognozy. Te prognozy były trafione w sposób taki, że inflacja trafiła te najbardziej skrajnie optymistyczne prognozy, czyli ewidentnie widać, że procesy dezinflacyjne postępują. Widać na wykresie, że dane dotyczące maja sygnalizują tendencję spadkową i wygląda na to, że ten kwietniowy podskok był efektem rzeczywiście ropy naftowej i tych czynników zewnętrznych związanych z węglowodorami. Ale moim zdaniem najciekawsze dane, które dzisiaj poznaliśmy, które wcześniej nie były przez rynek faworyzowane, które nie były nawet na radarze, były dane dotyczące włoskiej inflacji producenckiej, która, jak widzimy na tym wykresie, nie tylko super dynamicznie spadła, tu mamy nawet do czynienia z krachem inflacji w ujęciu producenckim, ale przede wszystkim wydarzeniem, które niesie ten wykres, jest to, że mamy deflację na inflacji producenckiej we Włoszech. Ta tendencja nawet się nasila, mamy przyspieszenie tempa spadków inflacji i to jest niezwykle ważna wiadomość, ponieważ bardzo podobne zjawiska występują na całym świecie, zwłaszcza tutaj w Europie. A jak widzimy na następnym wykresie, gdzie mamy inflację producencką w Niemczech i w Polsce, jest ona ze sobą niezwykle powiązana i te zjawiska dynamicznych spadków inflacji producenckiej są obserwowane wszędzie. I oczywiście im dalej od konfliktu zbrojnego, ta tendencja jest nieco wytłumiona. Natomiast fakt, że ta deflacja pojawiła się także we Włoszech, a w kwietniu pojawiła się właśnie dla Hiszpanii w ujęciu producenckim, oznacza, że te zjawiska super silnych procesów dezinflacyjnych przeradzają się nawet w deflację inflacji producenckiej. Przypominam, mówimy o inflacji producenckiej. I że te zjawiska z Półwyspu Iberyjskiego przesuwają się już bliżej środka kontynentu. I jeżeli te tendencje będą utrzymane, to w okresie letnich wakacji 2023 roku, po tych danych, które poznaliśmy dzisiaj, deflacja w Polsce w 2023 roku na inflacji producenckiej staje się naprawdę realna. Jest bardzo prawdopodobne, że inflacja stanie się deflacją na inflacji producenckiej w Niemczech i w Polsce i że tym głównym czynnikiem, jak wiemy, który sprawia, że tak dynamicznie teraz spada inflacja, jest zachowanie węglowodorów, zwłaszcza dla Europy ceny gazu i ten wykres bardzo dobitnie to pokazuje. Tu mamy inflację producencką dla Stanów Zjednoczonych i dla Europy. Widać, jakie jest gigantycznie silne powiązanie, korelacja zachowania gazu ziemnego i inflacji producenckiej. Dlatego też jest ogromnie prawdopodobne, że po tych danych deflacja w Polsce w 2023 roku staje się faktem, staje się realna i że będziemy wkrótce świadkami właśnie takiego zjawiska gospodarczego. I naprawdę słowo szok jest uzasadnione, ponieważ jak widzimy we wcześniejszych 2 latach tendencja wzrostowa inflacji była gigantyczna, a teraz, kiedy mamy do czynienia z odwróceniem tych tendencji, także mamy do czynienia z dynamiczną tendencją spadkową. Zjawisko szoku, czyli bardzo dynamicznych zjawisk
jest obserwowane, dlatego też to słowo jest moim zdaniem niezwykle dobrze i trafnie opisujące zjawiska. Dlatego nie dziwcie się Państwo, że ja tak często tego słowa używam, ponieważ gospodarka przeżywa różnego rodzaju perturbacje, które wcześniej nie były obserwowane, oraz oczywiście ta dynamika, amplituda wahań jest ogromna i słowo szok jest tutaj jak najbardziej uzasadnione, zwłaszcza że teraz ten czas jest niezwykle dla nas korzystny. Drodzy Państwo, no i oczywiście napiszcie tam na dole w komentarzu, co sądzicie na ten temat, czy rzeczywiście uważacie, że deflacja w Polsce w tym roku jest realna. I oczywiście w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do specjalnych materiałów, które są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu, o surowcach w czasie kryzysu zadłużenia. Jak to interpretować, czy te porozumienie będzie zawarte, co może zawierać. Zachęcam do tych materiałów, które są podlinkowane tam na dole, o danych makroekonomicznych, które się teraz pojawiają, o tym, co się dzieje na surowcach i czy te wysokie rentowności amerykańskich i różnych obligacji na całym świecie to jest po prostu okazja. Zachęcam do tych materiałów, które są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. Ale dzisiaj, jak wiemy, na rynek wrócili inwestorzy z Londynu, a wkrótce za pół godziny, za godzinę wrócą inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych i czeka nas pierwsza w tym tygodniu sesja giełdowa. Rynek teraz żyje dwoma wydarzeniami. W pierwszej kolejności super istotnym porozumieniem w sprawie zadłużenia, który ma na celu ograniczyć negatywny wpływ kryzysu zadłużenia, plus oczywiście cały czas rynek dyskontuje niezwykle optymistyczne dane i prognozy na przyszłe kwartały dotyczące spółki Nvidia, która ma być jednym z głównych beneficjentów sztucznej inteligencji na rynku. Jak widzimy, początek sesji, pierwsze transakcje Amerykanów już podbijają indeks Nasdaq na wyższe poziomy. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że otworzymy się w tym tygodniu na luce i że ta luka stanie się ważnym oporem, ale pytanie oczywiście co dalej, ponieważ jak zobaczymy, jak ta spółka jest teraz wyceniona, że kapitalizacja zbliża się do $1 biliona, wskaźniki cena do zysku, cena do wartości księgowej, cena do sprzedaży i nawet wskaźnik cena do przepływów finansowych jest tak duża, są tak wyśrubowane teraz te ceny, że można mówić już o pewnego rodzaju bańce, ale jak wiemy, takie bańki mogą urastać jeszcze do niezwykłych rozmiarów, więc naprawdę nie należy teraz zakładać, że akurat podczas dzisiejszej sesji zostanie ona przekuta. Po prostu tak to już jest i psychologicznie nastawieni inwestorzy na to, że chcą zyski dzięki chciwości, mogą jeszcze bardziej podbić te wyceny, dlatego też jeżeli się okaże, że zamiast po wysokim otwarciu żeby te akcje były sprzedawane, popyt cały czas będzie pchał je do góry, to być może przed nami następna fantastyczna sesja na Wall Street i oczywiście także na indeksie Standard & Poor's patrzymy, co się dzisiaj wydarzy względem poziomu 4200 punktów. Jeżeli indeks dzisiaj zakończy sesję wyraźnie nad poziomem 4200 punktów, na luce wzrostowej, która nie zostanie zamknięta, to wybicie z konsolidacji, która od wielu miesięcy miało miejsce, stanie się faktem i rynek naprawdę będzie chciał wierzyć, że tendencja wzrostowa będzie kontynuowana, więc dla dzisiejsza sesja na indeksach giełdowych jest bardzo istotna. A mamy w tym tygodniu, pamiętamy, dane makroekonomiczne z rynku pracy, które teoretycznie są najważniejsze, ale jeżeli popyt na ryzyko będzie cały czas wypychał indeksy giełdowe w górę, więc to może mieć także swoje konsekwencje dla różnych innych klas aktywów. A już teraz zobaczmy, co się dzieje. Amerykańskie obligacje zaczynają być kupowane i rentowności zaczynają mocno spadać. W 2011 roku był taki scenariusz, że akcje były jednak sprzedawane, był bardzo silny impuls na obligacjach i one były kupowane, czyli rentowności spadały i cena złota bardzo dynamicznie szła do góry. Natomiast amerykański dolar był mniej więcej na tych samych poziomach, dlatego też jestem ciekawy, co się wydarzy dzisiaj na eurodolarze. Na razie widzimy tendencję wzrostową, rynek jakby odpuszczał presję wcześniejszą na bezpieczeństwo, czyli kupowanie amerykańskiego dolara. W ostatnich dniach mieliśmy bardzo niską zmienność i statystyka nam mówi teraz, że jest duża szansa na sesję outside, czyli taką sesję powyżej zmienności, która była w ostatnich dniach obserwowana. No i patrzymy także, jak będą się dzisiaj kształtowały wyceny przyszłych stóp procentowych, ponieważ w rynku jest jednak następna podwyżka w lipcu o 25 punktów bazowych oraz nie ma cały czas żadnej obniżki stóp procentowych w Stanach
w tym roku. Tylko 10 punktów bazowych rynek wycenia obniżki stóp procentowych, ale to może się wszystko cały czas zmienić, dlatego też będziemy bardzo się koncentrować na tych danych makroekonomicznych. Amerykański dolar i rentowności powodują także, że dynamicznie rośnie cena złota. Mamy także próbę wzrostową na cenie miedzi. Także rynek surowcowy tak jakby wspierał popyt na ryzyko i te scenariusze prowzrostowe stają się nieco bardziej realne i bardziej prawdopodobne. Tak moim zdaniem sygnalizuje nam rynek surowcowy. DAX, jeżeli dzisiaj zakończy nad poziomem 16 000 punktów, także będzie wspierał popyt na ryzyko. Natomiast jak zobaczymy statystykę dla indeksu Eurostoxx z ostatnich lat, to rozbierając cały rok na poszczególne miesiące, widzimy, że czerwiec jest słabym miesiącem statystycznie dla akcji z indeksu Eurostoxx 600 oraz także sierpień i wrzesień. Dlatego też być może statystyka będzie przemawiała za negatywnym zjawiskiem na indeksach giełdowych, jak już to szaleństwo, jak już to rynek zdyskontuje te wszystkie wydarzenia, które wkrótce będą miały miejsce, bądź też już miały miejsce uzasadnienie. Ruch na obligacjach widać także na niemieckich papierach, gdzie odbijamy się od wsparć, dlatego też niemieckie papiery także reagują bardzo dokładnie tak samo jak amerykańskie papiery, a dla strefy euro widzimy jeszcze dwie podwyżki o 25 punktów bazowych ze szczytem w październiku. I dodatkowo, drodzy Państwo, te sygnały płynące z rynku, indeksów giełdowych, z surowców, z amerykańskiego dolara, z amerykańskich i światowych obligacji są także potwierdzane przez Bitcoina, który ma ochotę naprawdę ruszyć znowu w górę, zachować się względem techniki bardzo, ale to bardzo klasycznie. Dlatego też moim zdaniem jest ogromna i rosnąca szansa na to, że dzisiejsza sesja będzie optymistyczna i że te scenariusze prowzrostowe będą jednak realizowane, a nie te powielanie scenariuszy dla indeksów giełdowych z 2011 roku, kiedy w ostatnim czasie, kiedy te 10 lat temu mieliśmy porozumienie w sprawie kryzysu zadłużenia. No i było także na Bloombergu pytanie, w co inwestorzy myślą, gdyby mogli zadecydować o alokacji aktywów, co by zainwestowali w perspektywie następnych 12 miesięcy i okazało się, że 34% wybrałoby rynek akcji, a 23% rynek obligacji, a inne składowe widzicie tutaj, drodzy Państwo, w tle na wykresach, jak to wyglądało. No i teraz, drodzy Państwo, czas na polskie aktywa, ponieważ jeżeli amerykański dolar się osłabia, czyli euro-dolar idzie w górę, to jest to bardzo pozytywna wiadomość dla polskich aktywów. Odsyłam do porannego materiału, gdzie jeszcze raz przedstawiałem tą koncepcję, dlaczego teraz polskie aktywa zachowują się tak, jak się zachowują na przestrzeni ostatnich bardzo, bardzo wielu lat. Więc jeżeli tendencja wzrostowa na euro-dolarze się utrzyma, to spodziewajmy się umocnienia krajowej waluty, presji na polskie obligacje, które ewidentnie odzwierciedlają to, co się dzieje na amerykańskich, na niemieckich papierach, więc tutaj tendencja na obligacjach jest światowa, rentowności mają dużą szansę spaść znowu poniżej 6% na rentowności, a indeks WIG20 ma szansę ruszyć w górę, wyjść na poziom 2000 punktów, co zgodnie z tym, co ja powiedziałem dzisiaj o poranku, przesunęłoby szale prawdopodobieństwa na korzyść popytu na ryzyko i także rynki emerging markets mogłyby zyskiwać na wartości, oczywiście wyłączając z tego zachowanie chińskich aktywów, które zaczynają zachowywać się zdecydowanie odmiennie od tego, co cały ten zachodni świat teraz reprezentuje na aktywach finansowych. Zobaczymy, jak będzie. Zapowiada się fascynująca dzisiejsza sesja i rynek będzie się nastawiał, żeby zobaczyć, jak to zostanie wszystko zdyskontowane i jak zacznie się czerwiec na rynkach finansowych. I w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do tych specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu odnośnie tego, jak zachowają się surowce w czasie kryzysu zadłużenia, czego możemy się spodziewać po tym porozumieniu, które jutro ma być zaakceptowane, czy perspektywy tych rynkowych stóp procentowych są atrakcyjne teraz do inwestycji oraz co naprawdę dalej może się wydarzyć na rynkach surowcowych, czy teraz jest czas na to, żeby w nie inwestować. Zachęcam do tych materiałów tam podlinkowanych na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy
jutro o poranku. Wszystkiego dobrego. Dzisiaj dużej stopy zwrotu oraz także zachęcam dzisiaj o godzinie 18 na nasze następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Do zobaczenia. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.